Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i moja mama. Oczywiście, tak zaczęłyśmy z uśmiechem, ale nie wiem, jak to będzie nastrojowo dzisiaj w tym filmie. Dla Was to będzie pewnie ciekawy film, ale dla nas trochę smutny moment, bo dzisiaj nagrywamy podsumowanie pobytu mojej mamy tutaj u nas w Erciş na wschodzie Turcji, gdyż ten pobyt pomału już dobiega końca. Także wybaczcie, jeżeli będziemy dzisiaj trochę smutnawe, ale chciałyśmy taki film nagrać, żeby podsumować ten pobyt mamy tutaj, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, które gdzieś już tam się w komentarzach pojawiają, żeby mama mogła powiedzieć, jak jej się tutaj podobało, co zobaczyła, czy te miejsca, które zobaczyła, ją zaskoczyły w jakiś sposób, czy może właśnie tak sobie to wszystko wyobrażała, jakie zauważyła różnice między wschodem a zachodem Turcji i tak dalej. Więc jeżeli Was to ciekawi, no to zostańcie z nami. Chciałam jeszcze tylko tutaj wspomnieć o tym, że no oczywiście Wy widzieliście jakieś tam vlogi właśnie z tego pobytu mamy tutaj, no ale oczywiście zobaczyliśmy razem w trójkę dużo więcej miejsc niż na tych vlogach, no, ale też nie zabieraliśmy ze sobą wszędzie kamery, bo chcieliśmy też ten czas spędzić w naszym gronie, dlatego z tych innych miejsc to mogliście zobaczyć takie gdzieś tam drobne urywki. A teraz po prostu taka pogadanka. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, to chciałam odpowiedzieć na to pytanie. Już odpowiadałyśmy właściwie na to pytanie w Q&A z mamą z zeszłego roku. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to tutaj sobie zobaczcie. Ale są też nowi widzowie, więc szybko o tym wspomnę. Pytanie, dlaczego po tak długim czasie naszego mieszkania tutaj na wschodzie mama jest u nas dopiero pierwszy raz? Mama nie jest w Turcji pierwszy raz, bo jesteś już który? Szósty raz jest mama w Turcji, ale do tej pory zawsze, czy my we dwie, czy też z Nurim i z jego rodziną, spotykaliśmy się na zachodzie Turcji, w Antalii, w Burdur, bo jak już wiecie, Nuri stamtąd pochodzi. I po prostu tak było łatwiej wszystko zorganizować. Mama po prostu z Poznania leciała do Antalii, ja leciałam stąd do Antalii i tak było łatwiej. Jednak podróż tutaj na wschód Turcji jest bardzo długa, bardzo skomplikowana, ale my też nie wiemy, jak długo jeszcze tutaj będziemy. Być może już niedługo będziemy się przeprowadzać na stałe na zachód, więc stwierdziliśmy, że już czas najwyższy, bo może później nie będzie okazji, dlatego w końcu to zorganizowaliśmy. No i zacznijmy od tego, jak długo trwała ta podróż Twoja z Polski tutaj? No, podróż trwała 2 dni. Leciałam z Poznania do Antalii. W Antalii spotkałam się z Magdą, spędziłyśmy tam wieczór, spałyśmy. Na drugi dzień leciałyśmy do Van, tam już czekał na nas Nuri. I z Van do Erciş to byliśmy następnego dnia wieczorem. Także podróż trwała 2 dni. 2 dni. Ja myślę, że gdyby pasowały te przesiadki, to byśmy się zmieściły w jeden dzień, ale samoloty z Antalii do Van są tylko raz dziennie, te godziny nie pasowały, dlatego musiałyśmy w Antalii nocować. No, więc jak widzicie sami, długa podróż, 2 dni, przesiadki. No teraz już mama będzie wracać sama, ale no, jak widzieliście na vlogu właśnie w tą stronę, żeby mamę tutaj przywieźć, ja po nią poleciałam, żeby ten pierwszy raz mogła sobie zobaczyć, jak ta przesiadka na lot krajowy wygląda i tak dalej. Teraz już sama. Mam nadzieję, że dam radę. No na pewno. Dobrze, no to zacznijmy od tego. Co tutaj zobaczyłaś? Jakie miejsca Ci pokazaliśmy? Ogrom. Naprawdę przez te 2 tygodnie zwiedziłam kawał świata, kawał Turcji. Oczywiście lądowałam w Van, więc już na dzień dobry widziałam kawałek Van. Nie za dużo, bo wiadomo, jechaliśmy obwodnicą. Pierwsze co to było Erciş, promenada piękna i no, wjazd na górę. Wiedziałam, że Magda wysoko w górach mieszka, ale nie sądziłam, że to jest aż tak wysoko. No następnie całe miasto obejrzeliśmy, pojechaliśmy do Tatvan, zwiedziliśmy wulkan Nemrut, byliśmy w Muradije na wodospadach, byliśmy tu niedaleko, jest rzeczka, gdzie na wiosnę skaczą, pływają te rybki Inci Kefali. Jest tam przepiękny park. Byliśmy potem w samym mieście Van. Po drodze odwiedziliśmy dom kota, Van.
Piękne, piękne koty. Super, oczy mają niesamowite. Byliśmy w Edremit, w Gewasz, płynęliśmy na wyspę Aktamar? Aktamar. I najdalej chyba co byliśmy, to pojechaliśmy do Bayazyd, dobrze mówię? Na pałac Isaka Paszy? Tak, i stamtąd pojechaliśmy do miejsca, gdzie prawdopodobnie była Arka Noego. No i to już było chyba najdalej, bo z tego miejsca można już zobaczyć granicę z Iranem. To jest tak naprawdę z jakieś 5-6 kilometrów od granicy. No i oczywiście piękna góra Ararat. Trochę pomglona akurat w ten dzień niestety, ale Tak. trochę było widać. Oczywiście objechaliśmy jeszcze tu całą okolicę, zwiedzaliśmy tereny, byliśmy nad jeziorem, pływaliśmy w tym jeziorze. Cudne widoki, krystalicznie czysta woda, naprawdę super. No właśnie, to powiedz może teraz najpierw o samym tym mieście Ercisz i tutaj tej okolicy, gdzie my mieszkamy i jakie wrażenia, jak Ci się tu podobało? Osiedle, na którym mieszkacie, jest ogromne. Nie myślałam, że to jest tak dużo. Tych bloków jest ogrom i wszystkie wyglądają prawie tak samo. Jest przecudny widok, bo jest to bardzo wysoko, więc jezioro z każdej strony, obojętnie w którym miejscu na osiedlu byliśmy, to widać pięknie. Jak się zjedzie na dół, jest bardzo ładna promenada. Same miasto widać, że się rozbudowuje, bo tu było trzęsienie ziemi, więc są jeszcze pozostałości starych budynków i miejsca, gdzie się buduje, ale dużo jest nowych budynków. Są bardzo ładne domki osmańskie i miasto zielone, sporo drzew. No chociaż gdzieniegdzie, no wiadomo, jak nie jest podlewane, tu jest bardzo gorąco, no to trawa jest wyschnięta, ale w samym mieście raczej są podlewane i o to dbają. No gorzej tutaj na osiedlu, na tej górze, to tak jest trochę bardziej wyschnięte. Tak. Jest tu główna ulica, na której jest mnóstwo kafejek, sklepów, praktycznie wszystko, co potrzeba, to tu jest. Tak, no ja myślę, że tej zieleni brakuje najbardziej. Jakby była zieleń zadbana, parki, trochę więcej drzew, to niczego by nie brakowało chyba. Tak, tak, w sumie tak. No wiadomo, jakbyś przyjechała tutaj wiosną, to by też było inaczej, a teraz po tym lecie, gdzie prawie nic nie padało, no to tak wygląda trochę sucho. No dobrze, a powiedz, które miejsce najbardziej się podobało z tych odwiedzonych? Wszystkie były bardzo piękne, ale najbardziej to chyba jednak wyspa Aktamar. Jest naprawdę taka bardzo klimatyczna. Jest tam cisza, spokój, woda wyjątkowo była spokojna i czyściutka. Przepiękny kościół i z każdej strony wyspy, obojętnie gdzie się człowiek nie znajdzie, rozciąga się przecudny widok. Tak. Wiadomo, że na tej wyspie też była trawa wyschnięta i było sucho, ale drzewa są zielone i widoki piękne. No, na pewno tam by trzeba było wrócić wiosną. Tak. Szczególnie, że wtedy te drzewa kwitną. Mam nadzieję, że to się jeszcze uda zorganizować jakoś na wiosnę. Mama miała na wiosnę przyjechać, wiecie o tym, ja mówiłam Wam, no ale sytuacja na świecie pokrzyżowała nam trochę plany, dlatego no, nic nie zrobimy. Teraz nie jest najpiękniej tutaj, ale co zrobić? Ja i tak jestem zachwycona wszystkimi widokami. A powiedz, jakie miejsce najbardziej Cię zaskoczyło z jakiegoś powodu? No myślę, że najbardziej zaskoczyło mnie miasto Długo jest. Dlaczego? No widać, że same budynki są już też takie starsze, to już jest miasto, chociaż też już widać, że zaczyna się rozbudowywać. Ale i tak jest dość do tyłu. Tak. Jeśli Tak. chodzi o tą okolicę, tutaj widać. Tak, ale nawet nie to mnie zaskoczyło tyle, ile ludzie, a tak bardziej ich zachowanie. Bo jak jechaliśmy przez to miasto, to prawie wszędzie byli sami mężczyźni. Oczywiście były również kobiety, ale to raczej taka mniejszość. I kobiety były bardzo zakryte. Pojechaliśmy tam na obiad, zostawiliśmy samochód, szliśmy na parkingu, szliśmy deptakiem
i piękne kawiarnie, piękne sklepy z jednej i z drugiej strony, po środku stoliki, krzesła, przy których siedzieli prawie sami mężczyźni. Gdzieś tam od jakiegoś sklepu wychodziły kobiety, ale było ich naprawdę mało i no, były zasłonięte prawie całe. Więc my idąc tym deptakiem, no, czułyśmy się trochę jak jakieś, nie wiem, dziwne zjawisko, bo wszyscy bardzo się na nas patrzyli. Fakt, że to nie było tak, że jakoś tak źle, czy jakby chcieli nam zrobić krzywdę, nie. Po prostu z bardzo dużym zaciekawieniem, co no, wcale nie było takie przyjemne. Tak. Wiecie, dopóki ktoś po prostu jest ciekawy, bo widać, że jesteśmy obcokrajowcami i nie są tutaj ludzie do tego przyzwyczajeni i po prostu tak tylko spoglądają pojedyncze osoby, no to tak nie robi wrażenia, ale tam, na tym deptaku, ja też pierwszy raz tutaj na wschodzie czegoś takiego doświadczyłam. No, po prostu wszyscy mężczyźni, którzy tam siedzieli, na nas patrzyli. I to tak patrzyli, że wiecie, czasami jest tak, ktoś na was patrzy, spojrzycie na tą osobę i tej osobie robi się głupio, się odwraca. Oni nie, po prostu cały czas, tak jak szłyśmy, tak na nas po prostu się gapili. No to trzeba tak nazwać. Gapili się na nas i no, czułam się dość niekomfortowo, tak dziwne to było. No, tak samo w restauracji, jak byliśmy, to też No. Tam zwracali uwagę bardzo. Więc do Beyazıt, słuchajcie, ja wiem, że są wycieczki z Polski tam właśnie na te tereny, żeby zobaczyć górę Ararat i ten pałac, bo pisaliście mi pod vlogiem w komentarzach, że byliście tam, więc wiem, że to jest popularne jednak miejsce. Pamiętajcie, że jak tam będziecie się wybierać na wycieczkę, to jednak trzeba zwrócić uwagę na strój, bo no naprawdę było tam bardzo konserwatywnie. Byłam w szoku, bo tutaj w Erciś do czegoś innego jesteśmy przyzwyczajeni jednak. Powiedz w Erciś, jak ludzie reagowali na nas? No, patrzyli się z zaciekawieniem, no bo no, tu raczej rzadko bywają obcokrajowcy, więc każdy się patrzy, ale raczej to jest takie ktoś jest ciekawy, ojej, jest ktoś inny. Jak z Magdą same byłyśmy w mieście i no, Magda mówi po turecku, jak byłyśmy w sklepie czy w jakiejś kawiarni, jak się pytali, jak widzieli mnie, to się pytali, skąd jestem. I głównie się pytali, czy mi się tu podoba, dlaczego tu przyjechałam, czy mi się tu podoba. Tak. I byli zaciekawieni, chociaż tak naprawdę no teraz jest obowiązek noszenia maseczek, więc jeżeli miałam ubraną maseczkę, ciemne okulary, to szliśmy ulicą i nikt nie zwracał na nas uwagi. W momencie, gdy zaczęłyśmy rozmawiać i słyszeli obcy język, no to wtedy każdy się oglądał. Jak byłam w kawiarni, miałam zdjęte okulary, widzieli, że mam jasne oczy, jasne włosy, no to wtedy się pytali częściej. Na ulicy to raczej tak. Ale to też nie było właśnie tak, jak w tym dołu Beyazıt, że zwracali na nas uwagę, bo jesteśmy jakoś ubrane. To nie o to chodziło. Nie chodziło o ubranie tutaj, tylko że widać, że jesteśmy obcokrajowcami inne, tak. I są ciekawi, skąd jesteśmy i dlaczego. Tutaj w Erciś nie ma jakiegoś większego problemu ze strojem. Nie, chodziłyśmy normalnie ubrane. Tak jak i na zachodzie, jak w Polsce. Myślisz, że z czego to wynika, że w dołu Beyazıt jednak jest tak konserwatywnie, trzeba zwracać uwagę na strój, a tutaj w Erciś już tak nie? Myślę, że może to jest bliskość Iranu, że to już jest tak blisko, że to są naleciałości stamtąd. Kulturowe pewnie. Kulturowe, a w Erciś z kolei dużo jest pracowników z zachodu, tak jak Nuri, dużo nauczycieli, lekarzy. Widać i chodzą ubrani tak samo jak i na zachodzie, jak w Antalii. Tak, więc tutaj już społeczność po prostu do tego przywykła i nie zwraca tak uwagi na ubiór, nie? No, taka różnica. A powiedz właśnie, jak już przy tym jesteśmy, jakie jeszcze zauważyłaś różnice między wschodem a zachodem Turcji? Na ulicach jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. No, będąc w Antalii też widziałam bardzo dużo ludzi, ale tam jest z kolei bardzo dużo turystów, co widać od razu. A tu jest bardzo dużo ludzi, bo no, są bardzo liczne rodziny, więc no, jak wychodzą na ulicę i z reguły idą rodzinami, no to trochę ich jest. I całe ich zachowaniu, tak najbardziej co mi się nie podoba,
to no, nie dbają o porządek. Przynajmniej na zewnątrz. Już Wam mówiłam o jak tym jest nieraz. w domach, ale na zewnątrz idzie dziecko, jakiegoś wafelka, cukierka wyrzuca, papierek gdzie bądź, butelka od wody też A jest rodzice rzucona. nie zwracają uwagi, nie? Tak Tak, jakby to było normalne. tak, tak. Wczoraj mieliśmy sytuację, słuchajcie, można opowiedzieć, patrzyliśmy sobie przez okno na osiedle wieczorem. No. Podjechał gościu pracujący w pizzerii tym swoim motorkiem. Komuś przywiózł pewnie pizzę. I co tam miał w tym bagażniku? Jakieś śmieci? Po prostu z tego bagażnika wyrzucił na środek chodnika. Tak leciało. I pojechał. Zrobił sobie porządek, ale nieważne, że to na trawniku pod blokiem, No, że ktoś tam więc- mieszka i na to patrzy. To tutaj widać, no na wschodzie nie dbają. Może też to zależy od miasta. Jak byliśmy w Edremit, to była bardzo czysta promenada. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ludzie tam dbają bardziej o porządek, czy może jest więcej osób zatrudnionych do porządkowania terenu. Nie wiem. No ale No tak, tu nie widziałam nikogo, No żeby ktoś właśnie. chodził i sprzątał, bo tutaj nie ma sprzątaczy. No. w Antalii pewno i też i turyści, i ludzie, i pewno też śmiecą, ale w Antalii jest dużo ludzi sprzątających, nawet jak jechałyśmy rano na lotnisko, to chodził pan z takim wielkim odkurzaczem i nawet odkurzał te śmieci, liście. tak. I widać było, że oni sprzątają. Zanim miasto się obudzi i wstanie, to tak naprawdę jest już wszystko posprzątane. A tu takich pracowników brakuje i gdzieś ludzie, nie wiem, nie myślą tak jakby to, co się dzieje poza domem, to już ich nie dotyczyło i już nie trzeba o to dbać, nie? No, to już mówiliśmy Wam nieraz, mówiliśmy, że Nuri w szkole próbuje te dzieciaki uczyć o tym. No i faktycznie mama też to zauważyła, to taki minus tutaj. A szkoda, bo są naprawdę piękne miejsca. Są naprawdę, czy nawet promenada, czy nad brzegiem jeziora, czy w mieście jakieś parki. Jest dużo miejsca, gdzie się nie obrócisz. Tam jest rodzina, tam jest kocyk, piknik, zaraz jest czaj nastawiony, grill, owoce, siedzą całymi rodzinami i z tego korzystają. No, o ile by się przyjemniej korzystało, gdyby to był wkoło porządek, Tak. gdyby każdy zapakował ze sobą śmieci i zabrał, no byłoby idealnie. Tak, dokładnie. No dobrze, a jakie jeszcze różnice? Może jeżeli chodzi o klimat, o pogodę? No ja akurat trafiłam tu na bardzo dobrą pogodę. Cały czas było słońce, temperatura w granicach 30 stopni, co no Macie mówi, że we wrześniu raczej rzadko się zdarza, Tak. ale no tak akurat mi się udało. Ale jest różnica ogromna, jeżeli chodzi o wilgotność, bo w Antalii jak byłyśmy, to była temperatura bardzo podobna, ale tam jest takie ciężkie powietrze, wszystko się lepi, koszulka zaraz się przykleja i ciężko się oddycha. I nawet jak zapada zmrok, słońce zachodzi, to ten mrok też nie przynosi jakiejś ulgi. A tu jest zupełnie inaczej. Jak wysiadłyśmy z samolotu, no temperatura była prawie taka sama, ale powietrze było bardziej suche, takie lżejsze, dobrze się oddychało. To nie było takiego odczucia, aż takiego wielkiego upału. No i wieczorem jak słońce zajdzie, no to faktycznie robi się już chłodniej i wtedy jak chcemy sobie pospacerować, no to trzeba zarzucić jakąś bluzę, no bo już się robi chłodno i jednak ta noc przynosi ulgę. Tak, To tak. to jest takie najbardziej, co zauważyłam. A powiedz, jeżeli chodzi o jedzenie, czy jest jakaś różnica? Jedzenie w Turcji, w ogóle kuchnia turecka bardzo mi smakuje, czy na zachodzie, czy na wschodzie. Ale na wschodzie różnica jest, bo jest dużo bardziej pikantne jedzenie, bardzo dobrze jest doprawione, aż czasami za dobrze. I jest bardzo dużo mięsa. Prawie wszystkie potrawy są mięsne. Tak. Chociaż oczywiście do każdego dania są przystawki, są warzywa, są dawane też owoce, jakieś sałateczki, ale prawie każde danie jest z mięsem. mięsem, tak. Co mi akurat bardzo odpowiada, bo ja jestem mięsna. No, mi tak różnie, ale... No, jak ktoś jest mięsożercą, to polecamy kuchnię tu na wschodzie, tak. A powiedz, co? Jakie jeszcze różnice mogły być? O ludziach mówiłyśmy, o pogodzie, o jedzeniu. Coś jeszcze mieliśmy mówić? Nie wiem. Policja. A, policja. Policja, tak. To chociaż Magda już mi opowiadała, jak tutaj jest,
ale no jak tak zobaczyłam, no to trochę ciarki miałam na plecach i chociaż wiem, że to tu jest normalne, ale te samochody policyjne wyglądają jak takie małe wozy opancerzone i jak jadą, no to taki dreszczyk po plecach Jakby przechodzi. wojsko jechało, nie? Tak, jakby jechało wojsko, jakby jechało do jakiejś akcji. A to tu jest normalne, dbają tu bardziej o bezpieczeństwo. I to, że jak się przekracza granice prowincji, są miejsca, gdzie jest żandarma, gdzie jest wojsko, gdzie zatrzymują, gdzie sprawdzają bagażniki, sprawdzają dokumenty, sprawdzają, kto wjeżdża, wyjeżdża. To w sumie no nic takiego, nie? Człowiek się zatrzymie, pokaże. Nie ma nic do ukrycia, to nie musi się niczego obawiać. Ale no, robi to takie wrażenie na początku. No, na zachodzie Turcji też są te kontrole, ale to zwykła policja, zwykła żandarma, a tutaj właśnie oni są tak bardziej po wojskowemu ubrani i te auta takie większe gdzieś tam z tą długą bronią też chodzą często, więc to takie robi na początku wrażenie, nie? No i trochę krajobraz też jest inny. Jak jechaliśmy, bo drogi są super, tak jak wszędzie w całej Turcji. Jest piękna autostrada, góry w koło, bo wszędzie jezioro i w koło góry, ale jest teren taki bardziej suchy, gdzie nigdzie, gdzie widać jakieś zielone drzewa, to Nuri mówi, tam gdzie jest trochę zieleni, to jest jakaś wioska i tam są ludzie. A tak na tych suchych zboczach to w ogóle mnie to dziwi, bo jest tu bardzo dużo bydła. One chodzą po tych pustych polach, co one tam jedzą, to w ogóle nie wiem. Sianko. Ale są ogromne, duże stada i jak się jedzie z jednej i z drugiej strony jest dużo zwierząt i przy drodze, tak jak u nas jest znak, uwaga, sarenka, na przykład możecie wyskoczyć, to tu prawie wszędzie jest uwaga, krowa. Bo jakaś szalona może wyskoczyć, co i nam się przydarzyło, że też wyskoczyła. Tak, tak. Także trzeba uważać. Tak, tutaj ludzie w większości z tego się utrzymują z bydła. Dlatego tu są takie tereny, gdzie najwięcej właśnie można tego zobaczyć. Chociaż no faktycznie nie wiem, co one jedzą. Jeszcze na wiosnę to mają fajnie tak zielono, a teraz to suche te pola. Strasznie suche. Ale jeszcze po drodze, przy drodze, co fajnego? Są takie budki ustawione i co kawałek można kupić melony, arbuzy, warzywa, owoce, różne inne, prosto z pola. Bo przy tej drodze głównej właśnie są pola uprawne. I można sobie wybrać i wziąć taki Od gospodarza. super. I przy okazji wspierać tutaj miejscowych. Tak. No chyba tyle, nie? Z takich... jeszcze miałyśmy powiedzieć o tym, że mimo, że tutaj Vercisz to jest miasto i osiedle miejskie, miejska zabudowa bloki, to jednak ludzie tutaj żyją jak na wsi, prawda? Tak, zupełnie inaczej. Pod blokiem, szłam z Nurym na spacer pierwszego dnia, to nawet widzieliśmy, panie prały dywany. No, jak się idzie, to na płotach, na lince rozwieszone suszą się pomidory, papryka. Jak na wsi, na płotach pranie przewieszone przed blokiem. A po obiedzie widziałam, jak sąsiadki się zbierały, usiadły, piły herbatę, robiły na drutach, rozmawiały, coś tam pilnowały dzieci, rozmawiały z tymi dziećmi. No to takie fajne, że się tak razem integrują. No ale tak u nas na osiedlu to raczej nie spotykane. Widać tego. Taka różnica. No i to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy, ja myślę. A powiedz teraz z Twojej perspektywy, jako kobiety, jako osoby, która za bardzo nie zna też języka, jeżeli Polacy chcą się tutaj wybrać z wycieczką objazdową, to polecasz czy nie? Czy odradzasz? Polecam jak najbardziej. Są bardzo piękne miejsca, bardzo piękne widoki. Ludzie są życzliwi, przyjaźni. Nigdzie nie spotkało mnie żadna taka sytuacja, gdybym czuła się jakoś zagrożona. No poza tym, że dziwnie nieswojo czułam się w tym Dół-Bajazyd z tego względu, że tak zwracałyśmy na siebie uwagę. Ale ogólnie miejsca są bardzo fajne i nie taki straszny wschód, jak go malują. Dokładnie. Tak.
Na pewno wart jest zobaczenia. Tak, jak macie okazję, jak chcecie zobaczyć coś innego niż kurorty na zachodzie, to polecamy, naprawdę, bo miejsc do zwiedzania jest masa. Tak. No i mam nadzieję, że jeszcze się uda na wiosnę, bo jest kilka miejsc, które na wiosnę są ładniejsze. Jest więcej atrakcji na wiosnę, więc może w przyszłym roku trzymajcie kciuki. No i co? I musimy się pożegnać. Zobaczymy, kiedy teraz się spotkamy. Następny plan jest taki, że ja trochę na zimę polecę, jeśli nie zamkną nam granic znowu. To ja się wybiorę do Polski. Zobaczymy. Będziecie to wszystko obserwować na bieżąco. Jeżeli podobał Wam się ten film i w ogóle cała ta seria z mamą na wschodzie Turcji, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my już teraz nie przedłużamy. Widzimy się znowu za tydzień, tylko że już bez mamy. Do zobaczenia. Görüşürüz. Do widzenia.